Pobyt w Austrii trochę się nam przyciąga, dlatego chcemy włączyć tryb turbo i jak najszybciej pokonać najtrudniejszy odcinek. Cel: sprawnie dotrzeć do granicy z Włochami. To są widoczki. Kolejny dzień zapowiadał się pochmurnie i taki był. Jedziemy ciekawą pagórkowatą trasą wzdłuż linii kolejowej i blisko rzeki. Momentami kropi deszcz. Jak się czujesz, Guciu? No źle się czuję. Coś ci dolega zdrowotnie, tak? Tak, boli mnie brzuch od kilku dni już. Czy chciałbyś kontynuować naszą drogę, czy już jednak wolałbyś być w domu? Kontynuuję, więc jakby tak ogólnie bym chciał i chcę, ale jest mi ciężko bardzo. Rzeczywiście było tak, że od kilku dni bolał mnie mocno brzuch, co utrudniało jazdę. Szczególnie przez góry, gdzie trzeba mocniej przycisnąć. No ale nie przerwaliśmy podróży, choć kilka razy przeszło mi to przez myśl. W końcu są wakacje, a więc i przygody, nie zawsze tylko te dobre. Nad Adriatyk dojechać musimy. Zaciskam zęby i jedziemy dalej. Jest to droga ruchem ogólnym pod mega górę, 11% nachylenia, 12 prawie, że. Więc no ciężko jest, naprawdę jest ciężko. No wiedziałem, że ten odcinek będzie zły, ale no trzeba go jakoś przetrwać. Podjeżdżamy pod największą górę dzisiaj i w ogóle jedną z większych podjazdów na całej trasie. Bardzo ciężko. Nie muszę chyba mówić, gdzie jestem, bo to widać. Bite 200 metrów pod górę. Ale widoczki są. Wjechaliśmy na szczyt najwyższy na tej części trasy. I co nam to dało? Deszcz, mróz i tiry i wszystko, tylko nic przyjemnego. Poza widokami, no, które na upartego są ładne, jeżeli w ogóle coś widać. A poza tym zaczyna padać, więc no, trzeba się trochę skryć. Tutaj jemy nasz posiłek ciepły dzisiaj. Jest to bardzo skromny posiłek. Gucio pije herbatę i to mu pomoże przeżyć kolejne kilkadziesiąt kilometrów dzisiejszego dnia. Cóż, pogoda nie zawsze dopisuje. Na razie pierwszy dzień trochę popadało, nie jest tak najgorzej. Codzienne pakowanie sakw to już rytuał. Zawsze można lepiej zorganizować przestrzeń albo coś przenieść z jednej sakwy do drugiej. I to działa. Zaczynamy wielki zjazd. Kilkadziesiąt kilometrów w dół. Ruch na drodze spory, ale z pomocą grawitacji rozwijamy prędkości niemal konstrukcyjne naszych rowerów. Z trasy o numerze 2 odbiliśmy na południe szlakiem oznaczonym jako R18. Potem skręcimy w kierunku zachodnim w trasę R7. Przejeżdżamy przez wiele miejscowości, w których dało się zauważyć zamki, choćby tu przy samej fosie. Nie zwiedzaliśmy żadnego z nich. Z rowerami i całym dobytkiem w sakwach nie jest to najłatwiejsze oraz zabiera czas przeznaczony na trasę. Niejednokrotnie też wolimy jechać po prostu przed siebie, niż przesiadywać w jednym miejscu zbyt długo. Dwudziesty kilometr z górki to jest naprawdę przyjemne.
Polecam wszystkim się pomęczyć te parę dni wjeżdżając, bo potem będzie można fajnie zjeżdżać. Pełnia lata. Choć dość mocno wieje, to nie ma co ukrywać, jest wspaniale. Jedno z dziesiątek miejsc na trasie, na jakich się zatrzymaliśmy, żeby coś przekąsić. Jak widać, pokotem walające się jakieś rzeczy, sztućce, po kątem my, przycupnięci gdzieś za drzewem, bo dzisiaj mocno wieje. Można było odpalić sobie kuchenkę wygodnie. Ale za chwilę gdzieś musimy jechać dalej, prawda? Tak jutro? Nie. No właśnie. Jesteśmy na kempingu. Pierwsza alpejska woda na tym wyjeździe. Kemping jest dość kosztowną zabawką, ale ma przynajmniej ładną plażę. Tak Marcin odpoczywa. Odpoczywanie na czas w pozycji na baczność należąco. 8 wstajemy. Tak wygląda nasze kolejne obozowisko. Jest to kemping nad jeziorem. Nie pamiętam nazwy, a dogramy z OFF-u, gdzie jesteśmy. Keutschach am See. Kemping bardzo przyjemny, aczkolwiek zimno jest diabelsko, ponieważ było 10 stopni w nocy. Ogólnie jest bardzo fajnie, miło, spokojnie, cicho. Ale musimy jechać dalej dzisiaj, więc trzeba będzie znaleźć następną miejscówkę stygową. Ale fajna woda. Świetnie mi się spało. Założyłem czapkę na kask, znaczy kask na czapkę, to jest też ciekawostka. I jedziemy dalej zaraz. Kąpaliśmy się oczywiście. Infrastruktura rowerowa w Austrii jest świetnej jakości. Miasteczka okazują się niezwykle urokliwe, przestrzeń zadbana, czysto. Szkoda, że ciągle nie może tak być w Polsce. Dzisiaj ciężko się jedzie, naprawdę, nie wiem czemu. Ciężko i już. To kolejny kemping, tym razem z mega fantastycznym widokiem na jezioro. Jest pięknie, udało się przejechać. Taki jest widok. Mega. Idziemy sobie do łaźni. Do łazienki jest jakieś pół kilometra, więc... Więc wstawiliśmy pranie, Gucio oczywiście płakał, że 4 euro zmarnowane. Można 4,50 było ręcznie prać to całymi godzinami, ciągle suszyć. Ale naprawdę jest połowa wyjazdu, jedno pranie jeszcze można zrobić. To jest mój namiot. I tutaj sobie się oddają relaksowi i spaniowi. Spaniowi, także jest pięknie.
W willach zostajemy 2 dni. Czas odpocząć, skorzystać z fantastycznej pogody i malowniczego otoczenia. W ten sposób żegnamy się z Austrią. Teraz czas odwiedzić Włochy.